And I'll wait for you, baby, you should know. I will follow you anywhere you go. No hej, podczas dzisiejszej podróży nieoczywistej zbadamy kilka z wielu historycznych miejsc Trzebiela. Zapraszamy na film. Aż trudno uwierzyć, że w tym miejscu przez wieki znajdował się najważniejszy punkt Trzebiela. Najpierw było to grodzisko, później zamek. Dwaj promnicowie uczynili z obronnego założenia pałac. Pierwszy hołdował zasadom renesansu, a drugi baroku. Dawniej pałac otaczała fosa, a także przepiękny mur z kamienia polnego z umieszczonymi w narożach cylindrycznymi basztami. Do rezydencji od strony wschodniej prowadził murowany most. Niestety nie przetrwał. Pałac został wybudowany w 1601 roku przez hrabiego Henryka Anselma Promnica. To założenie obronne zbudowano na wzór późnorenesansowego rozwiązania Palazzo in Fortezza. Budowla z początku XVII wieku, założona na planie kwadratu, rozplanowana została symetrycznie, z sienią przelotową umieszczoną w osi środkowej oraz pomieszczeniami usytuowanymi w dwóch traktach po obu jej stronach. Elewację budynku zdobiło jedynie sgraffito. Rezydencja została przebudowana w kierunku barokowym około 1729 roku przez Erdmana II Promnica. Przede wszystkim zdecydowano się na zastąpienie sieci centralną klatką schodową, wokół której znajdowały się pomieszczenia w układzie amfiladowym. Elewacja zaś została ozdobiona zdwojonymi pilastrami. Dzięki tej przebudowie całość nadała rezydencji charakter pałacu willi, w której dostrzec można nawiązania do późnego baroku. Od 1945 roku budynek nie był używany. Około roku 1977 w rezydencji zostały przeprowadzone prace remontowo-zabezpieczające. W 1991 roku miał kolejny niedokończony remont, w którym zabrano się za wymianę pokrycia dachu. Od środka widać, że lada chwila, począwszy od konstrukcji dachu, wszystko może runąć. Pałac jest obecnie własnością prywatną. Wieżę mieszkalną zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku. Miał tam zapewne swoją siedzibę pełnomocnik feudała, może wójt. Obiekt powstał na planie zbliżonym do kwadratu i został wymurowany z kamienia polnego i cegły na zaprawie wapiennej. Grubość ścian sięga 1 metra, co jest uzasadnione jej funkcją obronną. Pierwotnie budynek posiadał 3 kondygnacje zamknięte dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką karpiówką ułożoną w koronkę. W czasach nowożytnych wieża przez pewien czas służyła jako więzienie. Po wojnie, nieużytkowana i nieremontowana, popadła w ruiny. To ruina baszty wieży miejskiej, która znajdowała się przy bramie żarskiej z połowy XIV wieku. Baszta, będąca pozostałością murów obronnych, zbudowana jest z kamienia polnego.
zachowała się do wysokości około 6 metrów z ostrołukowatymi otworami. Szubienica z połowy XVI wieku w Trzebielu, murowana z kamienia i cegły, znajduje się na górującym nad miastem niezalesionym wzniesieniu. Tak usytuowane miejsce straceń, dobrze widoczne, miało przestrzegać przed wykroczeniami. W jej środku na początku XX wieku posadzono lipę, dawny symbol sprawiedliwości. Obiekt powstał z inicjatywy Christopha von Biebersteina, właściciela wolnego państwa stanowego Żary Trzebiel pomiędzy 1519 a 1550 rokiem. W 1899 roku niszczącą szubienicę wraz z otaczającym terenem wykupiło Dolnołużyckie Towarzystwo Historii i Archeologii, które przeprowadziło przy obiekcie niezbędne prace remontowe. Wtedy też wyrównano krawędzie muru oraz uzupełniono braki w murze nieoryginalnymi cegłami. Just a trip to the trees. The plants are waving, smiling. Oh, it's just a trip to the Ciekawa i dość niestandardowa formuła pomnika pamięci, czyli tzw. Denkmala, poświęconego żołnierzom niemieckim poległym w I wojnie światowej, pochodzącym z Trzebiela. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.